No, Dzień teraz, dobry. teraz nas zobaczycie, bo poprzednio nas nie zobaczyliście. Bardzo się cieszymy, że jesteście, prawda, Olenko? Tak, bardzo, bardzo nam miło. Widzimy, że wzrasta tutaj ilość widzów. Leci live'a. kosmicznie jak bitcoiny. Słuchajcie, dla rozruszania poprosimy Was o serduszka na dzień dobry na fejsie i fejsie oraz o kciuki w górę na YouTubie i YouTubie, bo równocześnie streamujemy na YouTubie i fejsie Olenki, na YouTubie i fejsie moim, Elo Jacek, Jacenty z Poznania nas pozdrawia. I dajcie znać, na którym kanale nas oglądacie, czy na YouTubie Olenki, czy na YouTubie Maciej Agnieszki, czy na Facebooku Mamy Ziołolog, czy na Facebooku Dona Gnyszkone, a może oglądacie nas na LinkedInie Maciej Agnieszki, też koniecznie dajcie znać, a my sobie siorbniemy magicznego napoju. Swoją drogą możecie też zgadnąć, co w napoju jest, w sensie w tych filiżankach. Co to za napój tajemniczy? Powiemy Wam, dzisiaj odpowiemy na wszystkie możliwe Wasze pytania. Łukasz ogląda nas z YouTube'a Maciej Agnieszki, bardzo słusznie. Mam nadzieję, Łukasz, że kciuk w górę już zapodany. Marcin Panak też nas pozdrawia, pewnie ze swojej elektrycznej strzały. Marcin domniemuje, że pijemy pokrzywy. Olenko, czy picie pokrzywy w sierpniu to dobry pomysł? No w sierpniu jeszcze tak, bo pamiętajcie, że pokrzywa jest wychładzająca, taka neutralna z tendencją do chłodnej, więc tutaj zmarzluchy jesienią, a teraz jak tak się nieprzyjemnie ochłodziło, to niekoniecznie pokrzywa. Czyli jest zmarzluchy jesienią, dobrze. Słuchajcie, Jacek Zomer strzela, że barszcz, no chyba, że barszcz z Sosnowskiego. Nie jest to ani barszcz z uszkami, ani barszcz z Sosnowskiego, nie jest to pokrzywa. Jeszcze poprosimy o trzeci strzał, to Wam zdradzimy tajemnicę. Pani Ania z YouTube'a, Pani Oli nas pozdrawia. Pozdrawiam Pani Aniu. Team Mamy Ziołolog trzyma się mocno. Super. ARTube nam pisze, o proszę, co mi algorytm podrzucił, temat przykuł uwagę, wszystkiego dobrego. Cześć Robercie, witamy Cię gorąco. Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytanie i Wy wszyscy, jeśli macie do nas jakiekolwiek pytania, wrzucajcie na czat, będziemy odpowiadali, choć dziś musimy skończyć absolutnie punktualnie, bo o 20:00 ja się przenoszę do innego pokoju webinarowego na spotkanie z cyklu Co powiedziałby Buffett? Spotkanie, w którym przepytujemy AI nakarmiony buffetyzmami. Emilia Nowocień mówi, że z Face'a Mamy Ziołolog nas ogląda, bardzo fajnie, super. No i teraz nasz konkurs się rozstrzygnie. Emilia Nowocień, zielona herbata, Marcin Panak, rum, Łukasz, jakieś zioło i pani Ania wchodzi cała na biało, ciepłą wodę, no oczywiście, że ciepłą wodę. Brawo Pani Aniu. Wszyscy, którzy oglądają Mamę Ziołolog na fejsie, YouTube i tak dalej, wiedzą, że ciepła woda über alles, ARTube też nam podpowiada. Jacek Zomar właśnie wyznał nam sympatię. Jacku, cieszymy się. I szkoda, że lato się kończy, bo Twoje nazwisko przestanie być na czasie, ale już za rok z powrotem. I pozdrawiamy Jana Szmeruka, który na Facebooku Mamy Ziołolog nas ogląda. Dobra, Olenko, to jedźmy z pytaniami. Ty miałaś pytanie jakieś... O odciski. Odciski. To zacznę od tego może. No to proszę odciski, tak, bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście duża ilość osób się zmaga z tym problemem. Natomiast co do odcisków, ja tutaj raczej proponuję, bo było pytanie, czy jakieś naturalne sposoby na odciski mogłabym polecić. Szczerze mówiąc niezbyt. Raczej polecałabym tutaj konsultację podologiczną, jeżeli one są na stopach, bo właśnie w kontekście stóp też problem jest taki, że te odciski mogą się tworzyć wtedy, kiedy my mamy to rozłożenie ciężaru ciała na stopie, takie nierównomierne, nie takie jak być powinno. I wtedy te odciski mogą się tworzyć, mogą nawracać i wtedy warto poszukać właśnie tej przyczyny. Wkładki być może będą tutaj też wspierające, odpowiednio dobrane do nas. Także warto też poszukać właśnie przyczyny tych odcisków. Z jednej strony ten podolog, który nam pomoże profesjonalnie, dobry podolog może nam pomóc się ich pozbyć, a z drugiej strony właśnie zastanowienie się, dlaczego one się u nas
tworzą. Mhm. No bo jedna rzecz to są na przykład jakieś zbyt małe buty, prawda? Tego Mhm. typu rzeczy, ale czasami to wszystko jest w porządku, a jednak one się tworzą i to może być kwestia na przykład tego płaskostopia. No właśnie, bo może się okazać, że po prostu jesteśmy krzywi i trzeba się wziąć i wyprostować. Tak, albo założyć wkładki, które pomogą to równoważyć ten problem. A drugie pytanie było o... Ale to poczekaj, to ja ich jeszcze coś podpowiem. Tak, i będziemy przeplatać pytania do mnie, pytania do Ciebie. Odnośnie bycia krzywym, to właśnie czasem trzeba zrobić jakiś głęboki masaż, nie? Powięziowy, coś tam, jakiś osteopatię, nie? Tak, warto. No, warto może się okazać, że wkładki to za mało, nie? Tym bardziej, że teraz się okazało, że Jacek z grona swoich przeróżnych talentów ma także talent fizjoterapeutyczny. Brawo. I odradza wkładki. O. Więc, a Jacek, napisz w komentarzu, dlaczego odradzasz wkładki. Tak, bardzo. I rekomenduję wzmocnienie mięśni nade wszystko, jak najbardziej. Dobrze, to zanim przejdziemy do pytania do mnie, to chciałem Wam powiedzieć, że warto postawić z okazji naszej 15. rocznicy ślubu kawę Mamie Ziołolog. Jeżeli doceniacie to ostatnie 15-lecie, to na buycoffee.tu/Mama Ziołolog możecie wybrać wielkość kawy. Raczej 5-lecie, bo Mama Ziołolog tak 5 lat działa. Nie, okej, sama Mama Ziołolog działa 5 lat, ale jako mama i w ogóle żona Dona działa 15. Nieważne, co doceniacie. Jeżeli doceniacie, to postawcie kawę, ponieważ jutro, gdy już live przejdzie swoim echem, podsumujemy, kto dostał więcej kaw. Więc Team Mama Ziołolog gorąco zachęcam do postawienia kawy Mamie Ziołologów właśnie tu i teraz. Natomiast ja przejdę do pytania. Dostałem świetne pytanie na moim Facebooku. Dajcie serduszka, jeżeli oglądacie u mnie na fejsie. Dostałem takie pytanie od Mateusza. Z wielu ortodoksyjnych źródeł nauki katolickiej o małżeństwie i o miłości w ogóle czytam, że miłość to nie akceptacja. Ba, więcej, że miłość nie oznacza akceptacji. Odruch. Co za bzdura. Przecież kultura współczesna niemal utożsamia te dwa pojęcia. A jednak coś w tym ciekawego tkwi. Zatem proszę o ustosunkowanie się do tej tezy. No i później rozwija. Jeśli jest całkiem niezrozumiała, to dodam uzasadnienie. Człowiek ma powołanie, które jest drogą ku świętości. Zatem jest rzeczywistością dynamiczną, w której nie tylko leci czas i zmieniają się okoliczności, ale i my się zmieniamy. I te zmiany, jeśli prowadzą nas ku większej doskonałości, są miłością uczynkową. No i zasadniczo to, czego taka potrzebuje do wzrostu, to, czego człowiek potrzebuje do wzrostu, to nie akceptacja, a wsparcie i zapatrzenie z podziwem w staranie, jakie temu wzrostowi towarzyszy. Wkładać serce w coraz większą ilość rzeczy, to jest miłość, powiedzieć sobie jest dobrze jak jest, to akceptacja. Mam nadzieję, że uchwyciłem sedno tezy czytelnie. No Mateusz, myślę, że aż nadto, aczkolwiek pewnie dałoby się to napisać prościej. Jeżeli Wy macie jakieś refleksje w tym obszarze, to oczywiście też dajcie znać w komentarzach. Ja powiem tak, że wydaje mi się, ciekawe co Lenka o tym uważa, że wydaje mi się, że miłość to jednak trochę akceptacja, a trochę brak akceptacji, w znaczeniu takim bezwarunkowo jestem z Tobą, bo obiecałam. Z drugiej strony mam świadomość, że nie ze wszystkim sobie poradzisz, łamane przez radzisz, więc w tym sensie to akceptuję, nie? Że nie rzucam papierami i nie mówię, o nie, odkładasz papier toaletowy nie tą stroną do ściany, co trzeba, narusza to moje standardy oraz standardy unijne, rzucam papierami won, no ale z drugiej strony właśnie dzięki temu, że nie akceptujemy jakichś tam złych rzeczy, albo nawet nie tylko złych rzeczy, a braku chęci rozwoju, no to też wymusza rozwój na tej drugiej osobie. Więc wydaje mi się, że miłość to jest raczej jej balans między akceptacją a brakiem akceptacji, zarówno wyłącznie brak akceptacji i w kółko popychanie człowieka, tu musisz być lepszy, tu, bez dobrego słowa,
no to jest po prostu zrzędliwość. Z drugiej strony akceptacja każdej głupoty no, prowadzi do złego, nie? I jeśli człowiek się nie rozwija, to rodzą się tylko chwasty. Więc moim zadaniem jest tu musi być jakiś balans między akceptacją a brakiem akceptacji. Tak, ja się zgadzam z Tobą i często Wam opowiadam takie historie, że na przykład widzisz, ktoś jest taki wkurzony, a potem patrzysz na jego język i mówisz, o, ma zastój czy wątroby taki wielki, no to jak może się nie wkurzać? I wtedy też masz jakby taką większą wyrozumiałość dla tej osoby i bardziej rozumiesz to, że rzeczywiście no, ma to obciążenie jakieś swoje, które też nie pozwala mu na taką super bycie taką spokojną taflą wody. Czy na przykład widzimy gorąco serca u kogoś, że on jest taką emocjonalną osobą, prawda? Tak. Jest ten język na końcówce taki zaczerwieniony. I to też jest coś, nad czym można pracować, gdzie można wspierać ziołowo, ale też możemy wtedy jakby tłumaczyć tą osobę, że jej jakaś taka fizjologia w tym momencie, czy tam mocno przeszkadza. Mocno przeszkadza i utrudnia jej w tym byciu lepszym. A kiedy na przykład, no nie wiem, popijemy jakieś zioła, które pomagają usuwać zastój, czy usuwać gorąco serca, to ona może też się zmieniać. Ważne jest dla mnie też takie patrzenie właśnie, można powiedzieć, że patrzymy na zdrowie holistycznie, ale też na tą naszą sferę emocjonalną, taką wiesz, psychiczną, tak? Tak. Na tą całość też warto spojrzeć holistycznie. I wiedzieć, że no jesteśmy jakby tą całością, która się łączy z tych różnych żywiołów, jak to Chińczycy na to patrzą, z 5 elementów i każdy z nas ma każdą z tych części w sobie jakby, jako takie puzzle, oczywiście w różnym wymiarze, w różnym zakresie, tak? To też zależy od tych okoliczności, od naszych doświadczeń życiowych, co tam przeważa mniej lub bardziej, od wychowania, od sytuacji różnych w dzieciństwie, które przebyliśmy. I tutaj patrzyłabym też pod tym kątem. Tutaj Łukasz ciekawie komentuje, do wszystkich waszych komentarzy oczywiście wrócimy. Łukasz pisze, jak ktoś się wkurza, to po prostu ma zastój czy wątroby. Złoty cytat dnia. Pytanie. Często tak, jak ma często, a nie zawsze. Nie zawsze, po prostu jak jest mu trudniej. Jest mu trudniej się nie wkurzyć. Tak? Ma gorszy balans, nie? Gorszy start. Tak, to można powiedzieć, że jest takim autobusem, gdzie wszyscy usiedli z prawej strony i po prostu go ciągnie w prawo, nie? Tak. Mimo że cały system jest nastawiony na trzymanie balansu, no to łatwiej go przewrócić w prawo, bo akurat wszyscy siedzą z prawej strony. Dobra metafora? Tak. Dobrze, no to przechodzimy do jakiegoś twojego pytania. To teraz kolejne było dotyczące kurzajek. I tutaj chciałabym, żebyście zapamiętali właśnie, jak się pozbyć kurzajek naturalnie. To takim ciekawym ziołem, które warto sobie zapamiętać, które jest bardzo powszechne w Polsce, w wielu miejscach rośnie, to jest glistnik jaskółcze ziele. Ono kwitnie tak na żółto i jak przełamie się łodyżkę, to taki pomarańczowy sok bardzo obficie wypływa. I w maju i w czerwcu ten sok jest jakby najbardziej aktywny, najsilniejszy i wtedy można sobie posmarować taką kurzajkę. Tym soczkiem, oczywiście to stosujemy najlepiej codziennie, no ale wiadomo, potem przyjdzie zima i też te kurzajki mogą się zdarzyć, więc są nawet w aptece takie produkty, ja nie pamiętam jak to się nazywa, no ale chyba też nie powinniśmy marki podawać. To nie wiem jak to się nazywa, nie jest z polskiej produkcji, wschodniej produkcji, ale tak, jak powiesz glistnik jaskółcze ziele, to dadzą. To taki jest ekstrakt właśnie z tego glistnika i on też bardzo dobrze zastępuje, bardzo dobrze działa. Polecam. Przy okazji dajcie kciuka w górę i serduszko na Facebooku, bo tutaj liczba serduszek na razie nam się nie zgadza, ale powoli dąży do ideału. A propos kurzajek, to jeszcze jedno z naszych dzieci, bo rzeczywiście w pewnym momencie ktoś tam miał kurzaje i ja wtedy właśnie kupowałem ten glistnik i wyobraźcie sobie, że jedno z naszych dzieci opracowało autorski sposób radzenia sobie z kurzajkami pod tytułem tytnę je nożem, zaleję wódką, podpalę i na pewno nie będzie. Nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego w domu, u nas w domu też nikt tego planu nie wdrożył, spokojnie. Był to jedynie pomysł, pozostał w sferze marzeń albo planów, no i tyle. Tymczasem słuchajcie, chciałem powiedzieć, że team
Team Don Gnyszkone, drogi teamie, jeśli chcesz postawić mi kawę, czyli zrobić donate'a, to wiesz jaki jest link, właśnie tutaj na buycoffee.tu łamane przez Maciej Gnyszka. A propos kurzajek, Marcin Panak zgłasza się z inicjatywą lub kurzajki można wypalić cygarem. Co mama Ziołolog sądzi o tej innowacyjnej inicjatywie? Dobrze. Pani Ania pyta, czy coś poza glistnikiem, jeśli glistnik nie wystarcza? No może właśnie nam się sprawdził bardzo dobrze. Tak, ten o dziwo, glistnik. no. O dziwo się sprawdził. Nie wygląda, to jest taki flakon malutki. Niektórzy też z dodatkiem jodu substancji stosują i to też, czyli jodyna, tak, posmarowanie zamiast tego glistnika też tak można. No i wzmacnianie odporności oczywiście, bo to jest wirus, także generalnie wszystkie takie działania wzmacniające odporność też będą tutaj ważne. Okej. Wierzę nam temat dzisiejszej okazji, czyli 15. rocznicy ślubu, która 4 dni temu, Zosia Matejska, którą gorąco pozdrawiamy, mówi, że ja tam byłam, miód i wino piłam, gratulacje kochani, dzięki Zosiu. Dzięki, Zosiu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Równocześnie już wiemy, że Zosia ogląda z LinkedIna. W międzyczasie jeszcze Jacek Zaumer się pochwalił, że z żoną we wrześniu minie im 30 lat. Wow, brawa dla weteranów. Dajcie, też im pogratulujcie w komentarzu. Dobra, tymczasem wracamy do Waszych komentarzy i pytań. Pytanie do mamy Ziołolog, pytanie do mnie było na fejsie od Konrada. I Konrad napisał pod naszym zdjęciem, gdy modlimy się po komunii, napisał tak. Jak tam wtedy klęczałeś przed Najświętszym Sakramentem, to wiedziałeś, że to ta, a ona wiedziała, że ty to ten. No, ja powiem, że ja wiedziałem. No, gdybym nie wiedział, to nie znaleźlibyśmy się tam w tamtych okolicznościach przyrody. Tak, po ilu latach narzeczeństwa. No prawda? właśnie. To trzeba podkreślić. Trzeba podkreślić, że 6 lat było narzeczeństwa, bo my się, no okej, nie 6, a 5, bo timeline mamy taki, 2004 poznajemy się, ja już wtedy wiem, że to ta i to Olenkę podpytam, kiedy Olenka nabrała pewności, ja od razu wiem, że to ta, natomiast zaręczamy się w lutym 2005, no i w 2010, 15 lat, 5 lat później się pobieramy. Więc przez ten 5 lat no, mieliśmy wiele okazji, by stwierdzić, nie, no chyba jednak nie, albo no właśnie dlatego tak. Więc tak, ja w pełni wiedziałem, Olenka przed ołtarzem też w pełni wiedziała, ale moje pytanie do Olenki jest takie, kiedy Olenko się w pełni upewniłaś? Kiedy do Wrocławia po raz pierwszy przyjechałeś. Tak? O kurde. Ale poczekaj, wtedy w sierpniu? Tak? Ale jazda, słuchajcie, pierwsza randka to był koniec sierpnia 2004 roku. Może nie 25 jak dzisiaj, ale nie wiem, 6, 7 musiałbym w swoich annałach sprawdzić. Olenka przyszła nad ranem mnie odebrać z dworca autobusowego. No i słuchajcie, szliśmy od dworca na piechotę w poszukiwaniu miejsca, gdzie można się we Wrocławiu rano napić kawy i doszliśmy aż do prawie rynku. Po Coffee Heaven na Świdnickiej przy wlocie do rynku było pierwszym miejscem, gdzie można było sobie siąść i napić się kawy i tam na białej kanapie usiedliśmy i to była nasza taka pierwsza poważna randka. Czyli też Olenka mi dość wcześnie. Dobra, super. Przechodzimy do pytania pani Ani. Chyba nic nie ominąłem. Jeśli można zadać pytanie, edukacja domowa już od samego początku, bez posyłania do przedszkola, czy dopiero od wieku szkolnego? Olenko, jak myślisz? Mów, ja pójdę. U nas to wyglądało w ten sposób, że chłopcy chodzili do przedszkola. I myślę, że to było bardzo dobre doświadczenie dla nich. Także jak najbardziej. Myślę, że to przedszkole też jest ciekawym okresem dla dzieci, takim, żeby też poznać rówieśników i też odnaleźć się w grupie.
żeby mieć później, kiedy już jest tej edukacji domowej, chociaż to też nie jest taka izolacja, bo dzieci też chodzą na zajęcia dodatkowe, więc mają dużo kontaktu z innymi dziećmi właśnie w ramach tych zajęć, bo prawie codziennie gdzieś tam wychodzą po południu z domu na jakieś inne zajęcia. Także jak najbardziej. A z kolei nasza córka, która nie była w przedszkolu, zechciała pójść do szkoły, także jest tak na odwrót, że właśnie Marysia nie chodziła do przedszkola, a do szkoły już poszła, do zerówki i do 1. klasy teraz i jest bardzo zadowolona. Ale ja myślę, że tutaj to zależy bardzo mocno od dziecka, także edukacja domowa na pewno nie jest dla każdego dziecka i na pewno nie w każdej rodzinie się sprawdzi. Nie każde dziecko jest moim zdaniem gotowe do takiego trybu nauczania i nie każdy rodzic też niestety ma przestrzeń na to, żeby móc w ten sposób swoje dzieci prowadzić. Także tak to u nas wygląda. Ja spojrzę, czy są jeszcze jakieś pytania. Tu widzę, chyba że Maciuś, jeszcze jeżeli chcesz się odnieść tutaj do pytania pani Ani o tą edukację domową, bo ja opowiadałam, jak to u nas jest, że chłopcy właśnie byli w przedszkolu i dopiero w szkole. A paradoks jest taki, że Marysia nie była w przedszkolu i chętnie poszła stacjonarnie do zerówki, nie? Więc co my uważamy? Uważamy, że należy sprawdzić, poeksperymentować. To znaczy moim zdaniem dzisiaj przeczytałem świetny tekst odnośnie tego, czy przedszkole to jest spełnienie potrzeb dziecka i autorka posta powiedziała, że nie, że przedszkole ich jest przede wszystkim spełnieniem potrzeb rodzica, by odseparować dziecko od siebie na parę godzin, głównie najczęściej ze względów pracowych albo po prostu ze względu na zmęczenie. A dziecko raczej potrzebuje mamy, taty, dziadków, chwili ciszy, chwili zabawy, a nie stłoczenia. I też autorka napisała, że potrzebuje relacji z dziećmi w różnym wieku, a nie tylko w wieku swoim, nie? Ale w przedszkolu masz te grupy mieszane, to nie jest tak, że są tylko 3-latki, są też 5-latki. No dobra, ale nie ma 12-latków, nie? No 12-latków nie ma, może to i lepiej. Może, nie wiadomo. A to jest to był ciekawy tekst i tam autorka podsumowała, nie, że nie chodzi tu o nie wiem, o jakieś poczucie winy, o stwarzanie poczucia winy, ale po prostu o stanięcie w prawdzie, nie? Dlaczego one powstały? Nie powstały, bo nie wiem, bo jest jakaś przemożna potrzeba dzieci, tylko powstały, bo bardziej jest po prostu potrzeba rodziców. Myślę, że to jest niedalekie prawdy. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Oczywiście, jeżeli oglądacie po raz pierwszy na YouTubie Mamy Ziołolog lub moim, to zachęcamy do subskrypcji i przypominamy o kciukach w górę i serduszkach. Pytanie od Jana Szmeruka. Czy w okresie zimowo-wiosennym można brać dzień w dzień probiotyki jak Dicoflor Forte oraz Biolatte Subtilis? Czy trzeba robić jakieś krótkie przerwy? Czy te probiotyki za granicą przy innej florze też działają? Pojemny ten Państwa pokój do wykładów. Panie Janie, w tym pokoju to się zmieszczą ze 4 wykłady. To tak zacznę, w sensie 4 różne ekipy mogłyby równolegle prowadzić wykład, ale by się zagłuszały, więc tego nie robimy. Ciężko. Natomiast co z tymi probiotykami? No tutaj Pan konkretne produkty poleca, więc zawsze probiotyki dobieramy jednak do problemów zdrowotnych, więc trudno byłoby powiedzieć, że dla jakiejś osoby długotrwałe przyjmowanie akurat tych szczepów konkretnych byłoby dobrym pomysłem. Ale tak ogólnie odnosząc się do probiotyków, to warto jednak robić przerwy, tak? Na pewno one mają ten swój wpływ wspierający odporność, natomiast kiedy przyjmujemy przez jakiś czas, warto później zrobić chwilę przerwy i ewentualnie wrócić, jeżeli jest nam to potrzebne. Jakby po to, żeby nadal się wspierać tutaj w tej kwestii odporności. Okej. Panie Janie, mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na pytanie. Przechodzimy zatem dalej. Łukasz mówi, że dzieci mu podpowiadają, że on ma chyba chroniczny zastój wątroby. Łukasz, jeśli dawno nie byłeś na analizie języka, a nie wiem, czy byłeś kiedykolwiek, to najwyższa pora. Wchodzisz na mamaziołolog.pl i tam sobie klikasz analizę języka i Olenka ci wszystko powie,
Jak trzeba będzie postawić jakieś ziółka, to powie, jakie należy kupić. Tymczasem Jan Szmeruk pisze, czy jakąś maść na blizny na dłoni może Pani polecić? Ja bardzo lubię propolis, maść propolisową i ją najczęściej też używamy. Ale mi to wolną o jakimś propolisową. woltażu? Nie, po prostu. Okej. Maść propolisową. No i cyk. Jacek Zomer wyznaje, że skórzajką trafił kiedyś do wenerologa i nie poleca. Jacku, no cóż, cytując prezydenta Komorowskiego, łączymy się w bólu i nadziei i nie wnikamy więcej. Pozdrowienia dla wszystkich wenerologów. Łukasz pisze, że cygaro jest z zioła, więc wszystko legit. No oczywiście, że tak. U Jacka i Ani 8 lat narzeczeństwa. Łukasz pyta, czemu tak długo trwało narzeczeństwo? Olenko, pamiętasz? No bo byliśmy rozdzieleni, bo mieszkaliśmy w innych miastach. Spotykaliśmy się rzadziej niż to bywa. No raz w miesiącu, nie? Mieszkamy. Starałem się podjechać do Wrocławia najczęściej. Więc myślę, że to było w takiej sytuacji dobre. Tak, no to było jedna rzecz, że oczywiście aż tak intensywnego kontaktu nie mieliśmy, chociaż de facto codziennie do siebie dzwoniliśmy, już nie mówiąc o niezliczonych SMS-ach, ale no przede wszystkim chcieliśmy, żeby Olenka skończyła studia, bo po prostu przenoszenie się na medycynie z miasta do miasta nie było takie easy. No a to były studia 6-letnie chyba, nie? Czy 5? No, więc uznaliśmy, że po studiach Olenki organizujemy ślub. Zresztą się dobrze założyło i jeszcze też z zakwaterowaniem i innymi takimi rzeczami. Tymczasem Joanna and Colin piszą tak, a co zrobić, jak utrzymuje się problem skóry na palcach dłoni po stosowaniu maści? Schodzi, jednak później problem powraca. To pewnie chodzi o powody problemu, nie? Warto się przyjrzeć jelitom. Z perspektywy medycyny chińskiej skóra jest powiązana z płucami, a płuca z jelitami. I właśnie kiedy coś się dzieje na skórze, to warto zawsze spojrzeć, czy właśnie z układem pokarmowym jest wszystko w porządku, bo być może tutaj jest przyczyna problemu, skoro działania wszelkie są tylko tymczasowe. Także warto temu się przyjrzeć, czy układ pokarmowy funkcjonuje prawidłowo, czy nie ma zaburzenia tych dobrych bakterii jelitowych, czy nie jest potrzebna właśnie jakaś probiotykoterapia może. No ale tutaj nie mając tak ograniczoną ilość informacji, no tak, trudno oczywiście podpowiedzieć, ale tak mogę nadać kierunek, że na pewno spojrzałabym na jelita, na pokarmy też, które przyjmujemy, jak się po nich czujemy, być może są jakieś pokarmy, które niekoniecznie nam służą, w tym kierunku poszłabym. Bardzo dobra odpowiedź, 3 punkty przyznajemy. Mam nadzieję, że pani Joanna też tak uważa. Tak, czekamy na dalsze komentarze. Łukasz pisze, że znany wrocławski duszpasterz, zakładam, że chodzi o księdza Orzecha, mawiał, że więcej niż 4 lata to kazirodztwo. Bardzo możliwe. Nam bardzo dobrze to kazirodztwo posłużyło. Ola Skirgieło, co za wspominki kolejnej cudownej 15 dla Was. Bardzo dziękujemy. Olu. A tymczasem chciałem Wam powiedzieć, że do końca sierpnia Immunobooka, czyli Księgę Odporności, możecie sobie kupić bez kosztów przesyłki. Wystarczy, że użyjecie kodu o tajemniczej nazwie sierpień. I uwaga, część z Was, pewnie nawet większość powie, ale ja już Immunobooka mam. Super, gratulujemy. Natomiast czy Twój sąsiad ma? Czy sąsiadka? A czy proboszcz, który na przykład nie ma wikariusza, więc musi być odporny? Ma? Jeśli nie ma, no to powstaje pytanie, dlaczego nie dbasz o najbliższych? I nie mówisz, że pożyczysz, po co mają widzieć Twoje notatki na marginesach. Niech mają swój egzemplarz, po który będą mogli sięgnąć w chwili najcięższej próby. Więc gorąco zachęcam do wejścia na mamaziołolog.pl łamane przez Immunobook. Wyświetlę Wam na ekraniku.
Tak dobrze, że powiedziałeś o tej No. najcięższej próbie, No. dlatego że tam są też sposoby postępowania właśnie, gdy zaczyna się przeziębienie, tak żeby je zdusić w zarodku i żeby nie trwało długo, naprawdę skuteczne, przetestowane. Żeby nie być oparte na gołosłownym, ziołach. wczoraj Antoś i Maksiu zbudzili się z bolącą głową, gorączką, bólem gardła. Dziś już są zdrowi. Just saying, just saying. Mamaziołek.pl łamane przez Immunobuk. Pamiętajcie, z kodem sierpień darmowa przesyłka, aczkolwiek będzie nam bardzo miło, jeżeli nie użyjecie tego kodu. Po co mamy wam płacić za przesyłkę? Na pewno Paweł Chmal jest także mojego zdania. Paweł, potwierdź w komentarzach, że nie warto używać kodu rabatowego, który zwalnia z opłaty za przesyłkę. Tymczasem Łukasz pisze, najstarsze może iść do przedszkola, młodsze rodzeństwo może bez przedszkola, ale to rodzice muszą rozeznać. A właśnie, Łukasz ma też spore doświadczenia w edukacji domowej, więc też może być źródłem wiedzy. Pani Ania, bardzo mi dziękuję za nasze odpowiedzi, za Twoją w zasadzie odpowiedź, Oleńko. Paweł Chmal pozdrawia nas staropolskim. Siema Paweł. Pozdrawiamy, dokładnie. Pani Ania pisze, co może być przyczyną tkliwości, bólu przy opłukiwaniu okolicy stawu żuchwowego i pod uchem? No tutaj ta okolica pod uchem, no to jest mięsień żywacz, może być napięty, jeżeli jesteśmy w dużym stresie, mogą być powiększone. Jeżeli mamy zastój wątroby tak jest. I chcemy o otoczeniu powiedzieć, co o nim myślimy, ale nie możemy z jakichś względów, na przykład dlatego, że otoczenie jest małoletnie. Nie? Tak, no tutaj kwestia też czasami węzły chłonne też w tej okolicy się powiększają. Warto by było właśnie może skonsultować się z lekarzem, czy nie ma właśnie problemu takich powiększonych węzłów chłonnych, bo one też w jakiejś ostrej sytuacji mogą być bolesne w tej okolicy. Mhm. A przyczyn może być mnóstwo. Nawet czyli trzeba pogłębić dolegliwości ze strony zębów, zatok, tak, ucha właśnie samego. Mhm. Ja też od siebie dodam, że warto opłukiwać na przykład nie młotkiem i nie za mocno, bo może być tak, że tkliwość i bolesność pochodzi od za mocnego opłukiwania. Łukasz pisze, oj boję się po ostatniej analizie ze 3 lata temu do dziś zbieram żniwo. O szczegółach opowiem może kiedyś na privie. No to Łukasz, dawaj na priwa. Mam nadzieję, że zabierasz same pozytywne żniwo. Nasz żniwiarzu. Tymczasem Marcin Panak. Jaki jest sekret tak długiego stażu małżeńskiego? Długiego? 15 lat? Krótki. Krótki staż. Tutaj ktoś właśnie pisał, pan Jacek chyba, że 30 tak, że 30 lat. To Jacka trzeba pytać. Tak jest. Absolutnie. To 15 nie lat. Nie wypada nam się wypowiadać jeszcze na ten temat. Absolutnie. I też być może staż 21-letni, odkąd się poznaliśmy, nie? No to może. Brzmi lepiej, tak. Brzmi lepiej, ale wciąż, wiesz, no to przedmałżeński czas, a poślubny czas to są dwa różne czasy, nie? To nie ma co porównywać, a więc i ja może tylko dodam, że na pewno dobrym elementem każdej relacji jest dobre poczucie humoru i dystans. I dystans do siebie, nie? I do drugiej osoby, tak? Tyle. Na pewno, nie wiem, zgodność, spójność w najważniejszych pytaniach, tak? Bo to sprawia, że nie wiem, no jest jakiś tam fundament, który może sprawić, że w chwili próby powiemy, no dobra, może jest taki lub taka, ale prawda, w najważniejszych rzeczach patrzymy w ich jedną stronę. To też jest na pewno ważne, ale nie czujemy się ekspertami. Robimy live'a na 25. rocznicę, a 10 lat w 2035. Zapraszamy już teraz. Dajcie kciuka w górę i serduszko, jeśli Wam się podoba ten pomysł, ale na razie nie mamy jakiegoś długiego stażu, a więc i sekretów. I uwaga, Witek Zdobylak jest z nami i mówi: witajcie. Cześć Witek. Kapralu Zdobylaku, witaj serdecznie, bardzo się cieszymy, że jesteś. Słuchajcie, Witek był pierwszym pacjentem stomatologicznym Oleńki ever w historii.
Jak to odważny człowiek musi być, prawda? Arcyodważny. Iść do studentki i po prostu dać sobie w zębach dłubać i wiercić, to jest ultra odwaga. Witek był także pierwszym gościem ślubnym, którego zobaczyłem po wyjściu z karocy przed kościołem Pizytek. I Witek był także pierwszym człowiekiem, który złożył mi życzenia z okazji Dnia Kobiet. Więc Witku, cieszymy się, że jesteś i gorąco pozdrawiamy. Tymczasem przechodzimy do pytania Staszka Wojtery. Co polecisz na trudno gojącą się ranę po operacji nadgarstka? Nie. Co? Przepraszam, no mogłeś już tego... Nie, Witek myślał, że pisze do ciebie. Dlatego złożył mi życzenia. Tak, dobra. No, a wiem, co mam połączyć. Słuchajcie, żeby się wszyscy wyśmiali. No, spłakaliśmy się, słuchajcie, ze śmiechu. Mam nadzieję, że wy też się ucieszyliście. No na pewno się ucieszyli. Patrz, rośnie nam liczba oglądających Ale nieustannie. coś z serduszkami słabo. Tak. Przywalcie trochę serduszek i kciuków w górę. Staszek Wojtera pyta, co polecisz na trudno gojącą się ranę po operacji nadgarstka? Niestety na większość zwykle stosowanych maści osoba jest uczulona. To chyba pytanie No te dla ciebie. gojące się rany, tak. Ja polecę mydło. To lubię propolis. Natomiast Propolis. no, jeżeli jest tak dużo alergii, no to niewykluczone, że też może uczulać. Propolis. Jeżeli produkty pszczele. Jeżeli jest alergia na produkty pszczele, no to wtedy ta maść propolisowa też nie powinna być stosowana. Ale generalnie na trudno gojące się rany ja bardzo lubię propolis. Oczywiście można też wejść z ziołami tutaj, ale to oczywiście indywidualnie dobrana na podstawie analizy mieszanka ziół, tak. Bo zioła chińskie też są takie, które właśnie poprawiają gojenie. I słuchajcie, hit, również zioła chińskie mogą pomóc, kiedy masz problem z nadgarstkiem. Żeby uniknąć operacji i trudno gojącej się rany. Także zapraszam, zachęcam. Nie tylko z nadgarstkiem, ale ja jestem żywym przykładem osoby wyciągniętej z rwy kulszowej przy pomocy ziół. I to jeszcze na odległość. Więc jestem w stanie uwierzyć w nadgarstek, bo jak mnie plecy tak nawalały, że nie mogłem się wczołgać do samochodu i wyczołgać, to Olenka mnie na nogi postawiła ziołami. Więc absolutnie zgadzam się. Tak, a pozwalam sobie powiedzieć o tym nadgarstku, dlatego że nawet badania naukowe potwierdzają to, że operacja nie zawsze jest rozwiązaniem i u wielu osób problem też nawraca, także po operacji, także tutaj zachęcam. A Chińczycy mają na to konkretne przyczyny i konkretne zioła się stosuje i rzeczywiście też są bardzo fajne efekty, przynajmniej u moich podopiecznych. Między innymi mojej mamy, także też. Tak, ale nie tylko, bo też były osoby, które się z tym problemem zgłaszały. Dokładnie. Przy okazji odpowiem na pytanie, którego... A jak się zgłosić? No oczywiście zgłosić się, wchodzimy na mamaziołolog.pl i tam już sobie poradzimy, bo tam jest analiza języka, taka zakładka. Natomiast odpowiem na pytanie, którego nie zadawaliście, dlaczego Olenka używa określenia podopieczny. Ponieważ, słuchajcie, pacjenta ma lekarz i oczywiście Olenka jest i lekarzem, i naturopatą, ale jako lekarz leczy tylko zęby. Natomiast jako naturopata jedynie wspiera zdrowienie, zmianę nawyków, różnych rzeczy i jeżeli komuś się od tego poprawia, no to nie jest to leczenie, ponieważ prawnie leczeniem jest to, co robi lekarz, według tam protokołów i tak dalej, a cała reszta to jest po prostu wspieranie, a więc dlatego nie może używać określenia pacjent, a po prostu podopieczny. Ci, którym się kojarzy to z piosenką Kazika, wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, mogą dać znać w komentarzu, że też są fanami kultu. Tymczasem Witek Zdobylak pisze, fakt, Olenka zawsze piękna, a Maciuś wciąż młody. No, cieszę się Witek, dzięki, jak najbardziej. Pani Ania pisze, czy tymianek jest odpowiedni w ciąży przy przewijaniu?
Nie, Pani Aniu, raczej tymianek jest niepolecany w ciąży. Nie polecał go świętej pamięci dr Tadeusz Błaszczyk też, także raczej nie. Ostrożnie Wiem, że z są tymiankiem. różne teorie, natomiast doktor nie polecał tymianku Mhm. w ciąży i też mówił o tym właśnie działaniu tutaj na ten dolny ogrzewacz, czyli między innymi na macicę, także tymianek w ciąży niekoniecznie. Pani Ania pisze, że ból raczej tylko rano przy tym opukiwaniu ucho gdzieś tutaj. Ale to może być kwestia napięć właśnie tutaj po nocy, bo często osoby zgrzytają, Bruksizm. zaciskają zęby, często to się dzieje w nocy, nie jesteśmy świadomi i w takiej sytuacji możemy się rano budzić właśnie wręcz obolali i też ta okolica może być taka tkliwsza. No tak, i o bruksizmie też pisze Witek z Dobylak, bo mówi, że miałaś rację, że miał bruksizm, gdy był twoim pacjentem. A Olenko, a dzisiaj po zębach byś Witka poznała? Tak, wyobrażamy sobie randka w ciemno, widzisz tylko zęby i sobie... Nie? No widzisz, Witek, musisz Olenkę odwiedzić ponownie. Paweł Chmal, piękne świadectwo. Nabyłem 3 immunobuki dla żony, mamy i szwagierki. Pawle, jesteś wielki, ale... To się nazywa troska o kobiety. To się nazywa troska o kobiety, Coś ale pięknego. pytanie, a co z sąsiadami? Paweł, myślę, że warto podjąć tę kwestię. Albo na przykład, co z proboszczem Żarskiej Fary? Ja myślę, że powinien być zdrowy. Pani Anna, dziękuję za radę odnośnie rąk. Jacek Zomer chciał nam powiedzieć, że dobry seks jest dobrym spoiwem w małżeństwie. No myślę, że tak. Na pewno. Ale no, my na ten temat wiemy bardzo dużo, ale jak tam wy, no to dajcie znać w komentarzach. Łukasz pisze, że musi zapytać 23-letniej żony. Ja muszę zapytać, jakie żniwo zbiera. No to myślę, że żona się chyba cieszy. Było z uśmiechem. Było z uśmiechem. Marzena Grabowska-Nowicka pisze, że jej teściowie w tym roku obchodzą 70 wspólnych lat. I to jest para, którą można spytać o sekret długotrwałego małżeństwa. Wielkie gratulacje dla teściów. Witek jeszcze wspomina wizytę u Olenki, było miło, profesjonalnie. Dzięki, Witek. Witek tłumaczy, że była jakaś zmiana numeru. Nie, Witku, nie było zmiany numeru. Mój numer i Olenki jest ten sam od 20 kilku lat. Coś tam się musiało w bazie w telefonie poprzestawiać. Łukasz, w małżeństwie ważny jest dystans. Czyli trzeba spać w osobnych łóżkach, wystarczy, czy lepiej w osobnych miastach. No, jak widać po nas, jak jest taki dystans, że w osobnych miastach, to jest długofalowo bardzo dobrze. Ksiądz Paweł pisze, Panie Aleksandro, nieco bliżej mikrofonu. Dobra, przesuwamy. Dziękujemy. A Panie Macieju, rozumiem, że ja mam się mniej wydzierać, tak? Dobrze myślę, księżycze Pawle, poprosimy o informację. Łukasz poleca mydło z oliwek chorwackich na problemy skórne. I dopytuje o moją rwę kulszową z ziółkami na odległość. Nie było tak, że Olenka piła ziółka, a ja wyzdrowiałem. Było tak, że Olenka mi powiedziała, które mam sobie dobrać z szafek. Nie było to łatwe, bo mamy co najmniej kilka szafek z ziółkami i torebek z ziółkami jest tam... Słoików, torebek. No tak, po prostu kosmos. Ja myślałem, że się przewrócę stojąc przy tej szafce, bo nie mogłem stać, leżeć, nic nie mogłem, więc włączyłem Messengera, wystawiłem rękę przed telefon, o tak, i Olence pokazywałem i ona mówiła stop. I ja brałem tą saszetkę albo ten słoik i okazywało się, że to było to ziółko lub nie. Więc w ten sposób Olenka była we Wrocławiu, ja byłem w domu. No i w ogóle tak sobie poradziłem. Pamiętam, że wyraźną ulgę odczułem na drugi dzień, a normalnie spać mogłem jeszcze tej samej nocy, co było naprawdę dużą rewolucją, bo poprzednia noc była taka, że
chyba nie zmrużyłem oka na dłuższy okres niż 10-15 minut, była tragiczna. W żadnej postawie nie było mi dobrze. Nie? Marcin Panak pisze, ile czasu trzeba studiować medycynę chińską, aby być na poziomie mamy ziołolog? I to jest dobre pytanie. Ja się uczyłam medycyny chińskiej 4 lata na kursie u doktora Błaszczyka, ale cały czas się tak naprawdę jej uczę. A Bo jeszcze medycyna przedtem... chińska to jest taka, to taki ocean wiedzy, tak jak nasza medycyna, można powiedzieć. Tak? Ona ma też różne gałęzie i jest naprawdę bardzo, bardzo rozległa. Więc cały czas się jej uczę. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że przedtem ich jeszcze uczyłaś się medycyny świętej Hildegardy? Tak, też. To tak. było ze 2 lata chyba, nie? I jeszcze ja dodam pytanie. Na ile doświadczenie i wiedza ze studiów medycznych była przydatna w tej nauce medycyny chińskiej? Wiesz co, początkowo była takim utrudnieniem, dlatego że masz zupełnie inny obraz fizjologii człowieka i to bardzo jest ogromny zgrzyt, kiedy lekarz się styka nagle z medycyną chińską i zupełnie to jest wywrócone do góry nogami i to wszystko jest tłumaczone inaczej niż my się uczymy na medycynie akademickiej. Więc początkowo to było dla mnie takie ojej, zagryź zęby i ucz się dalej, bo wiesz, że to jest skuteczne i że to wszystko działa, mimo że brzmi jakoś dziwnie. Okej, czyli zaobserwowałeś skutki, więc wiesz, że to się klei. Tak, wiedziałam, że to się klei, ale początkowo było to dla mnie bardzo niestrawne. Tak. No pewnie głównie z tego powodu, że Chińczycy używają tych samych nazw, których my używamy, ale w innym mają znaczeniu. też zupełnie, inną fizjologię tego, jak to wszystko działa i to jest takie początkowo bolesne dla lekarza. Jasne. Naprawdę. Jasne. Pani Marzena pisze, że teściowie również stosują zioła na co dzień i czosnek. My też od czosnku nie uciekamy, nie? Tak, też do potraw szczególnie. Jacek Zomer mówi, że on nie używa jej jako fizjoterapeuta określenia podopieczny, tylko klient, choć woli klientki. Ale ty, Olenka, nie używasz słowa klient, bo to takie za bardzo transakcyjne, nie? Tak, nie lubię tego słowa, jakoś nie wiem. No tak, to słowo nie oddaje w nie ogóle oddaje takiej tego... relacji opiekuńczości, nie? Tak, to prawda. Pacjenta, nie wiem, prowadzisz, opiekujesz się nim. Tak, to jest... Nad podopiecznym sprawujesz opiekę w oczywisty sposób. Tak. Na klient po prostu przyszedł, chciał coś. Wziął co chciał i poszedł, nic was nie jakoś łączy. nie ma tej relacji, prawda? Tak mi się wydaje, że... Tak. Hanna Adamczyk pisze, Kul to moja ulubiona kapela, a Kazik ulubiony wokalista. Pani Hanno, 5. No i to mi się podoba. Jacek Zomer pisze, dlaczego wstajesz o 5:30? Jacku, nie o 5:30, a o 4:30, ale uwaga, od pewnego czasu, czytaj od ponad pół roku, prawie od roku, Zuzia znowu zaczęła się budzić w nocy. I nie jestem w stanie wstawać o 4:30, dlatego live hardcora, słuchajcie, tymczasowo, ale już od długiego czasu jest... Nie, one się już dawno Maciuś nie budzi. Jak to się nie budzi? Ja się wczoraj zbudziłem. Aha, no to inaczej. Ale u nas tak jest. Olenka się nie budzi, ale ja się budzę, gdy Zuzia się budzi i mówi, mama, cycusia. No i ja się wtedy budzę. I efekt jest właśnie taki. Olenka być może działa na automacie, ale ja się budzę, więc po prostu uniemożliwia mi to mimo kilku prób, kilkunastu. Nie dałem rady, nie? Więc po prostu czekam, aż albo eksmitujemy Zuzię z sypialni, albo coś innego. Marcin Panak dzieli się refleksją, że jesteś opiekunem języka, ale przecież oddziałujesz nie tylko na język, nie? Dobrze, moi mili, 19:51, za 4 minuty musimy lądować, żebym zdążył przelecieć do pokoju webinarowego na spotkanie Co powiedziałby Buffett, więc mamy dla Was parę ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, jeżeli oglądacie na YouTubie, zostawcie kciuka w górę. Po drugie, i subskrybujcie kanał. Po drugie, jeżeli oglądacie na fejsie, to zostawcie serduszko.
Po drugie, jeżeli doceniacie to, co robi Mama Ziołolog, wbijajcie na buycoffee.tu / Mama Ziołolog i postawcie Mamie Ziołolog kawę. Natomiast jeżeli chcielibyście w wyjątkowy sposób wynagrodzić męża Mamy Ziołolog, to możecie wejść sobie na buycoffee.tu / Maciej Gnyszka i tam postawić kawę. Po trzecie, pamiętajcie o kodzie rabatowym sierpień. Immunobook, księga odporności, doleci do Was bez kosztów przesyłki. Ale jak mówi Paweł Chmal, nie warto używać kodu rabatowego, no bo wtedy przecież nam zostanie więcej w kieszeni. Czy coś jeszcze? Aha, no powinniśmy, Olenko, powiedzieć, że chyba jutro masz spotkanie Kuźni Zdrowia. Tak, jutro jest spotkanie, sesja Q&A, Mhm. będzie ze społecznością, będę odpowiadać na Wasze pytania, Mhm. które już zostały częściowo wysłane w ankietach, Mhm. no i też na te, które się pojawią na żywo Mhm. Mhm. na spotkaniu, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam Mhm. do Kuźni, gdzie jest już się czym częstować, bo Oj, w roku działa. Później, słuchajcie, ja nie mogę namówić Olenki na to, żeby Wam więcej opowiadała, co w tej kuźni jest, bo ich jest tam tyle skarbów merytorycznych, że naprawdę można się utopić, a kosztuje śmieszne pieniądze, bo niecałą 100 miesięcznie, nie mówiąc o okresie próbnym tygodniowym za 9 zł, więc tam poproście w komentarzach, żeby Olenka od czasu do czasu uchyliła rąbka tajemnicy, jakie tam szkolenia można obejrzeć, o czym, to może zacznie to robić. Natomiast Marcin Panak pyta odnośnie Immunobooka, czy sierpień z małych czy dużych liter. Marcinie, de facto powinno być to obojętne, ale jak napiszecie z małych, to myślę, że będzie dobrze. Jeszcze pani Iza pyta, czy można być pod opieką naturopaty zamiast jeździć z dziećmi do przychodni? Mam już dość antybiotyków. Zawsze można być pod opieką naturopaty. Na szczęście w Polsce jeszcze można decydować, tak, z kim się współpracuje, ale no zawsze zależy to od sytuacji, tak? U dzieci jest różnie, także trudno mi powiedzieć, że za każdym razem, prawda, można rozwiązać każdy problem zdrowotny u naturopaty. Natomiast z wielkim powodzeniem można zadbać wcześniej o odporność dzieci, również w trakcie, kiedy jest infekcja, można też podziałać ziołami i też wspieram w takich sytuacjach, po to nawet została stworzona ta celowana analiza języka, która właśnie głównie skupia się na tym, żeby ułożyć mieszankę ziołową na ten moment, tak, bo dzieje się jakaś tam sytuacja awaryjna. Także jak najbardziej tutaj taka współpraca z naturopatą może być pomocna po to, żeby i profilaktycznie zadziałać, wesprzeć odporność dzieci, szczególnie teraz, w tym okresie sierpnia, września, żeby troszeczkę podgonić z tą odpornością, poprawić ją, pielęgnować ją przed tym okresem takich największych infekcji, katarów i tak dalej. Ale też można tutaj, jeżeli chodzi o medycynę chińską, chińskie zielarstwo, wspierać się w czasie infekcji, bo często do mnie się zwracają właśnie też mamy, gdzie na przykład ta infekcja się przedłuża i już były jakieś konsultacje lekarskie i nie bardzo tutaj jest poprawa i czasami dołączenie jeszcze ziół naprawdę bardzo fajne efekty potrafi przynieść. No w wielu sytuacjach też same zioła fantastycznie działają. My właściwie nie chodzimy do lekarza z No właśnie, chciałem powiedzieć, że u lekarza nasze dzieciaki nie były. Tak, bo one po prostu nie pamiętam od kiedy. Ziołami radzimy sobie ze wszystkimi infekcjami tak naprawdę. Ziołami, bańkami Bardzo szybko, i różnymi tak. praktykami. Ja tylko dodam, że na Kuźni Zdrowia można sobie kupić połowę taniej wielki kurs Olenki pod tytułem Domowy pogromca przeziębień, ale gdyby Pani Izo była Pani zainteresowana, proszę się odzywać na priwa i tak dalej, pokierujemy. Natomiast rzeczywiście warto się od Olenki uczyć, bo jesteśmy właśnie przykładem rodziny, która z żadnymi przeziębieniami nie była u lekarza od kilkunastu lat. Dzieci w różnym wieku. A mamy 4, tak. I tak naprawdę to był ten ostatni antybiotyk. Ja pamiętam, że to był u jednej z dziewczynek, ale musiałam go podać, dlatego że ona była na tyle mała, że nie była w stanie, nie chciała po prostu pić ziół, a to była taka mieszanka, powiedzmy, mocniejsza w smaku. I no, byliśmy zmuszeni, nie pamiętam ile ona miała wtedy lat, ale to było z 6 lat temu ostatni antybiotyk, który był podany w naszym domu. No
I to był wtedy i tak ewenement. Tak, była malutka i coś miała troszkę powyżej roczku i jakby nie było to możliwe, żeby wypiła zioła w No tamtym tak. czasie. Pani Iza pyta, to którą analizę języka zamówić dla dziecka? Rozumiem, że celowaną albo pełną? Tak. W przypadku dzieci możliwa jest właśnie celowana albo pełna I analiza. pani Ania pyta, czy analiza celowana jest ekspresowa? Tak, ona jest O wiele 7 szybsza. dni. Tak. Jacek, ja przepraszam, przyspieszam, ale za 3 minuty zaczynam webinar. Jacek się chwali, że mają 5 dzieci. Jacku, gratulacje. Gratulujemy. Pitek z Doblak mówi, że miło było nas zobaczyć. Witku, nam ciebie tym Cieszymy bardziej. się, że byłeś. Bardzo miło. Łukasz, dziękuję za live'a i do rychłego spotkania w realu. Oczywiście zapraszamy. Do zobaczenia. No i pani Iza odezwie się na privie i też ma 4 dzieci. Super, bardzo dziękujemy. Moi mili, jeśli wam się podobało, to poza tym, że daliście lajka, serduszko, subskrybujecie, poprosimy was o udostępnienie. Jest taki przycisk udostępnij, no i wtedy to się niesie. A jeśli jeszcze udostępnicie z komentarzem innym niż patrzcie jacy wariaci, to jeszcze bardziej. Dziękujemy za gratulacje bardzo. z okazji rocznicy. Dajcie też znać, czy warto tego typu live'y organizować nieco częściej. My tymczasem pozdrawiamy, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie o postawieniu kawy, mamy siołolog. No i Maciuś, i mi też, żeby można mu też. Nie było smutno. I dziękujemy tym osobom, które już postawiły kawę. Dokładnie. Dzięki wielkie i do zobaczenia w internetach. Cześć. Do zobaczenia.